Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób można podłączyć przepływomierz do ESP Home i na co należy zwrócić uwagę podczas jego zakupu. Samo urządzenie jest stosunkowo proste. Na wierzchu znajduje się czujnik Halla. W środku natomiast jest turbinka, której prędkość obrotowa zależy od natężenia przepływu cieczy. Jak widzicie, światło przepływu jest tutaj ograniczone, dlatego ja też zdecydowałem się na zakup urządzenia jednocalowego, mimo że moja instalacja wykonana jest w 3/4 cala. Decyzja ta nie jest poparta żadnymi obliczeniami ani doświadczeniem, a jedynie moimi obawami dotyczącymi ograniczeniem przepływu, w moim przypadku wody. Urządzenie nabyłem na AliExpressie. Jest to model YFB10G1. Przy zakupie sprawdzamy charakterystykę zarówno elektryczną, jak i mechaniczną. Tutaj mamy informację, że urządzenie nadaje się do pomiaru przepływu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i że możemy je podłączyć do ESP. A parametrami, które będą potrzebne do konfiguracji i sprawdzenia urządzenia, jest oczywiście zakres pomiarowy, jego charakterystyka oraz przykładowa ilość impulsów na 1 litr. Charakterystyka jest to funkcja, która określa zależność częstotliwości od natężenia przepływu cieczy przez przepływomierz. Część z Was zastanawia się, dlaczego po prostu nie wyliczyć ilości litrów na podstawie ilości impulsów. Rzecz jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ część przepływomierzy posiada charakterystyki nieliniowe, co oznacza, że ilość impulsów na litr nie powiększa się proporcjonalnie wraz ze wzrostem przepływu. Dlatego też bezpieczniej jest korzystać z charakterystyki przepływu. Charakterystyka ta będzie podstawą do wyprowadzenia wzoru na ilość litrów. Tutaj uprościłem wzór. 4 przerzucam na drugą stronę. Obie strony równania dzielę przez 8. Częstotliwość wyrażana jest w hercach, natomiast przepływ w litrach na minutę. 1 Hz jest odwrotnością sekundy, także sekundę przenoszę do mianownika. 1 sekunda to jest 1/60 minuty, czyli 8 razy 1/60 minuty to jest 8/60 minuty. Obie strony równania mnożę razy minutę i skracam minuty, co daje mi postać końcową, czyli x plus 4 w nawiasie dzielone przez 8 dzielone przez 60 równa się ilość litrów. Podstawiając ilość impulsów na litr, czyli 376, dodać 4 to jest 380, dzielone na 8 dzielone na 60 to jest równe 1 litr. Wyliczenia się zgadzają. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. W każdym bądź razie urządzenie jest wyposażone w 3 przewody. Czerwony, czarny i żółty. Czerwony podłączamy do plusa, czarny do masy, a żółtym wysyłane są sygnały odczytane przez czujnik Halla, który odczytuje zmiany pola magnetycznego podczas obracania się turbinki, która najprawdopodobniej jest wyposażona w elementy magnetyczne. W ten oto sposób podłączyłem przewody do pinów. Czerwony do pinu 5V, czarny do pinu masy, a żółty do D4. Teraz mogę przejść do konfiguracji ESP. Przechodzę do ESP Home, wchodzę w edycję, tworzę nowy sensor oparty o platformę Pulse Counter. Nadaję mu nazwę przepływ PC. Ustawiam pin na numer GPIO 2, co odpowiada pinowi D4. W opcji Input Pull Up ustawiam wyświetlaną jednostkę jako litry na minutę. Ikonę Water. Ustawiam w filtrach lambdę, żeby zwracała wartość wcześniej wyprowadzonej formuły. Zapisuję i wysyłam ustawienia.
Przepływomierz został wykryty. I wystarczył jeden podmuch powietrza w turbinkę, aby wygenerować 40 impulsów, co zostało przeliczone na około 0,09 litra. Aby potwierdzić odczyt, przechodzę do ustawień, do urządzeń i usług, następnie do ESP Home i konfigurowanego urządzenia. Jak widać, tutaj też sensor poprawnie odczytał ilość litrów, czyli 0,09 litra na minutę. A oto układ pomiarowy, proszę się nie śmiać, jest on wykonany w taki sposób, aby każdy w warunkach domowych mógł go wykonać. Bardzo ważne jest, aby upływ wody znajdował się nad poziomem przepływomierza, dzięki czemu ograniczymy powstawanie ewentualnych pęcherzy powietrza, które by mogły zakłócić pomiar. Następnym elementem jest skala, z którą będziemy konfrontować wskazania przepływomierza. Przechodzę do logów urządzenia, czekam na pierwszy zerowy odczyt i mogę przystąpić do nalewania. Nalałem około 3,5 litra i mam odczyt 2,58 litra na minutę oraz 0,2 litra na minutę, ponieważ nie wyrobiłem się w oknie czasowym 60 sekund. Czekam na kolejny zerowy odczyt i mogę przystąpić do kolejnego nalewania. Tym razem nalałem niecałe 5 litrów i mam odczyt 4,64. Kolejne nalewanie. I tutaj mam ponad 5 litrów. Odczyt 5,23 litra na minutę. Czekam na zerowy pomiar. I mogę nalewać. Około 7 litrów. Odczyt 6,97 litra na minutę. Na tym zakończę pomiary. Ostatnią rzeczą, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, jest niedoskonałość tej metody, ponieważ przy pierwszym pomiarze mogły pojawić się bąble. Dodatkowo naczynie skalowałem na powierzchni płaskiej, natomiast wanna niekoniecznie posiada dno poziome, przy czym trzeba jeszcze uwzględnić 5% dokładność samego przepływomierza. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy ten przepływomierz jest dokładny. Ja z mojej strony jestem zadowolony, ponieważ będzie on podłączony do pompy cyrkulacyjnej, która generuje płynny przepływ i te pomiary powinny być bardziej dokładne. W tym materiale to już wszystko. Bardzo chciałbym podziękować za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę. A jeżeli jesteś ciekawy kolejnych materiałów, to zapraszam do subskrypcji. Tymczasem cześć i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym materiale.